Ogólnie to wyschnięte jest bardzo leciutkie. Nie pachnie źle. Ty, w ogóle patrz, oni tu mają marihuanę, tak normalnie rośnie. Gdzie? No tutaj jest. Tutaj się różne rzeczy dzieją. To jest gdzie? Tak? Musiałaś powąchać, żeby to rozpoznać? No bo nie wierzyłam, że tak sobie rośnie. Wyschnięte, ja już wąchałem. W ogóle nic nie czuć, ale dam Aldonie powąchać. Nie czuć. Nie czuć, nie? Jak ziemia. Takie bez... Ej, ja myślałam, że one się w tym gównie robią rękami, pod paznokciami to mają. A to ale nic nie czuć. Nie czuć jak... A wiecie dlaczego? Ja wiem. Wiesz? No, Wiesz? no, Nie wiesz. ja nie wiem. Ja wam powiem. Dlatego, że kubka wegetariańska pachnie inaczej niż jak jesz mięso. Bo to te zwłoki śmierdzą najbardziej. Wiem, bo byłam weganką przez ponad rok. Coś ma schowane w pokrowcu na tym, jakąś brzytwę, miecz albo coś. Gdzie my jesteśmy, Aldona? Skąd tu tyle białych ludzi? W Rikisze. Jesteśmy jak zwykle przygotowani z nazw. My nie umiemy tego powtarzać. Rikisz. Powiemy wam, co wiemy o tym mieście. Co wiemy? Jest tutaj wyjątkowo dużo białych ludzi, dlatego my tak nie robimy takiego wow, tak jak w innych regionach, chyba że zobaczą kampera, no to wtedy się zastanawiają, czy przyjechaliśmy tutaj lądowo, czy przysłaliśmy sobie statkiem i o to się najczęściej nas pytają. Natomiast jeżeli gdzieś tam się przemieszczamy bez kampera, no to jesteśmy białymi ludźmi, którzy tutaj przyjechali. A dlaczego tutaj się przyjeżdża? Dlaczego przyjeżdżają biali ludzie? Jest to święte miejsce. Tutaj się niedaleko zaczyna Ganga, bogini Indii. To po pierwsze, więc tutaj pielgrzymują ludzie, nie tylko Hindusi, ale też wyznawcy hinduizmu, którzy są biali. My też spaliśmy nad Gangą, bardzo fajne miejsce, polecamy. Oczywiście trafia na naszą mapę. Jest tutaj bardzo dużo, jak to w świętym miejscu. My to mówimy frików. Bo my też mieliśmy tak wizytę takich, nie jednego, mamy nawet uwiecznionego. Chwilę nam coś tutaj poopowiadał. Codzienna dawka nauk różnego rodzaju, co można zwiedzić w okolicy. Trzeba by było mieszkać tutaj już przez kilka lat, żeby to wszystko zobaczyć. Wszędzie coś tam jest. A to wodospad, a to jaskinie piękne. Om Shrim 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 Shriye Nama Om Swaha Om Shri Mahalakshmi Cha Vidmahi Shri Vishnu Patni Cha Dhimai Tanno Shri Lakshmi Mata Om Prachodayat Om Yasa Shri Padma Sanastam Vipul Kati Tati Shri Shri Padmapatra Etakshi Gambira Vartana Vistarna Mitta Shubro Vastottarya Om Shri Mahalakshmi Divyer Gajendrer Manigan Kachite Snapita Hema Kumbher Nityam Sa Shri Padmahasta Mama Vastu Grihe Sarva Mangalya Utta Om Om Ganganpate Namaha Om Ram 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 Rim Shrim Klim Namaha Dhod Dhod Swaha Om What? Maybe you want water. No, some infection my throat. Ten gostek, którego przed chwilą widzieliście, który nam trochę pomówił o sensie życia, trochę o mantrę, pośpiewał mantry, trochę o tym, jak tutaj w Indiach myśli się o niektórych sprawach. Teraz jest godzina 21, już po 21, bo oni tak jedzą na wieczór jedzenie.
i przyniósł nam hinduskie jedzenie, które robi. Oczywiście wegetariańskie, bo tutaj innego nie możesz mieć. Znaczy nie możesz dostać mięsa, ale raczej oni, tak jak my mówiliśmy, jedzą wegetariańsko. I do tego chlebek bardzo dobry. Tyle, że my jesteśmy już po kolacji, bo my o tej porze nie jemy tak jak oni. A ten chlebek to jest chlebek, który oni tradycyjnie tutaj wypiekają. No i jesteśmy zaskoczeni, że o tej porze jeszcze nam to przyniósł. Aldona jeszcze pracuje, ale jest już późno, więc nie wiem, czy będzie chciała dawać się nagrywać. Jest późno, ja już mam zmyty makijaż. No nie, w ogóle się dzisiaj nie malowałam. Dzisiaj cały dzień siedzimy. Ja się nie maluję zbytnio często, a zwłaszcza jak się nigdzie nie ruszamy, siedzimy koło kampera. Raczej staram się ostrzyć na nasze naklejki. Bardzo dobrze. Dziękuję Ci, Danielu. Te wszystkie naklejki oczywiście możecie u nas w sklepie dostać. Ja byłam przekonana, że to jest mleko, bo tutaj już wielu było tych takich frików. Tak, oni z tymi kankami lubią chodzić. I jak się ich pytaliśmy, co tam mają, bo oni się nas pytali, czy my tutaj, najczęstsze pytanie jest takie, czy my sobie przysłaliśmy naszego kampera. Tak. Oni nie wierzą, że my tutaj przyjechaliśmy na własnych kołach, prowadząc auto tyle godzin. Pytają się, ile kilometrów. Dla nich to jest niesamowite. Jesteśmy tutaj po prostu bohaterami. Oni cały czas wow. I zdarza się nawet, że codziennie odpowiadamy około 10 razy na to samo pytanie. Ile kilometrów, skąd, dokąd, ile nam to zajęło. I pokazujemy kampera. Także mamy codziennie tak około 10. Roomtury. Jest tyle roomturów, w kółko jest to samo pytanie. Wróci po to rano, ale my teraz nie będziemy tego jedli na śniadanie, to będziemy zmuszeni jeść. Źle nie wyglądasz. Dobra, kończę. Danielowi to pachnie, dlatego wziąłem, bo było mleko, to... Nie no, wziąłem, na co miałem. On to wrzucił i poszedł. No. Pachnie ładnie. Indyjskie jedzenie moim zdaniem jest jednym z najlepszych na świecie. Tu chodzi o bogatość smaków, o pikantność, bo jest bardzo fajnie pikantne. A ja jestem niezadowolona. A jakbyście wiedzieli, jak to ładnie pachnie. I o to chodzi, że okej, indyjskie jedzenie gdzieś tam w restauracjach spoko jak najbardziej, ale jednak w Indiach smakuje najlepiej. Już Daniel już je. Próbuję chlebka na świeżo, bo one są najlepsze. Chlebki to jest nic innego jak mąka robiona na takim boku, ale musi być na ogniu. Czuć ten ogień, bo jak nie jest na ogniu, to nie jest tradycyjnie. Z tego, co nam opowiadała właśnie Kasia, którą widzieliście w tej serii, w tych odcinkach, czy tam odcinek, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, ale tą właśnie informację mamy od niej. Bardzo dużo kobiet na głębokiej prowincji umiera ze względu na to, że trzeba to robić po prostu tradycyjnie na ognisku i nie ma innej opcji, a to ognisko jest tym bardziej jest w domu dziwne, i nie ma wietrzenia, tak? O to chodzi. Że pali się go w domu, niezależnie od pogody, zawsze się pali ognisko w domu. Wszystkie opary, one umierają na płuca przez to, że cały czas te chlebki robią. Podobno jak się pojedzie niżej, czyli już tam na południe, to można kupić także je w sklepie, bo tam już są ludzie bardziej zbliżeni metodą życia, stylem życia do tego, co znamy z Europy i nie mają czasu tego ani palić, ani robić, więc kupują to w piekarniach. Ale tu tradycyjne naprawdę jest to dobre. Jest to dobre. Spróbowałem trochę. Koniec. Poza tym jest to centrum jogi. Jest tutaj strasznie dużo przeróżnych szkół, gdzie tą jogę można praktykować, uczyć się jej, ćwiczyć. I właśnie dlatego bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Ale dlaczego jest sławne to jogi? Dlatego to się stało centrum jogi, bo w latach 60. Beatlesi tutaj przyjechali w tym samym celu, czyli nauczyć się jogi. Rishikesh. Rishikesh to jest ta nazwa. Rishikesh. Zapamiętajcie, bardzo ciężko się ją wymawia, ale zapamiętajcie tą nazwę, dlatego że jest to taka miejscowość, którą polecamy, bo tutaj jest czysto w Indiach. Ten Ganges się zaczyna, jest przejrzysty, jest to przepiękna rzeka o przepięknym kolorze, oprócz monsunu, to wtedy nie polecamy, ale teraz naprawdę super to wygląda. I nie tylko do nauki jogi. Jest klimacik, tylko uważajcie. Ale ludzi jest dużo, tak. Uważajcie, bo jest zabroniony alkohol i mięso. Nie dostaniecie tutaj tego. A tu chyba raczej już ludzie skierowani na to, że nie jedzą mięsa, tutaj nie piją alkoholu. Tutaj po co innego, yoga, medytacja. Tak, tylko bardziej się oddają. Poznanie samego siebie. Tym wszystkim, tak. Ćwiczenia oddechowe i tak dalej. Niecielesnym bardzo fajne sprawy. Przyjemnością. Tak wygląda Rishikesh. Rishikesh.
Jak gotujemy sami, a szczególnie tylko potrawy wegetariańskie, nawet nie wegetariańskie, wegańskie, to nam zostaje bardzo dużo różnych badziewi po owocach, skórek i tak dalej. I albo to dajemy krowom, ale teraz tu jest trochę wiatr, więc nie wiem, czy wam się nagra. Siedzieliśmy sobie, przyszła małpa, tu byli wcześniej tacy ludzie i tak po prostu zgłupia Franz do nich podeszła i coś my jej dali. No i teraz spróbujemy to zrobić to samo z tymi owocami. Zobaczymy, czy się uda. I zwabiliśmy ją. Zobaczymy, czy poje sobie. Poje, ale jest duża, zajebista jest. Tak się zastanawiam, czy w starciu z człowiekiem to małpa może dużo szkód oprócz jakichś tam podrapań zrobić. Ale ogon ma długi, bardzo ma długi. No, jak się tak rozprostuje. Masz. Rób sobie co tam ci pasuje, sobie szukaj. Ale ona ma zwinne rączki. No, już sobie coś znalazłem. Marcheweczkę, tak? Końcówkę marchewki, tak. Marcheweczkę, tak? A, i drugą końcóweczkę. Czyli ma swoje ulubione. Czyli bardziej owoce, a nie kalafiorek. To jest irańska kiszonka. Nie, kiszonka. Nie podeszła. Patrz, jaka wybredna jest. Jeszcze krzuka, one tak fajnie tymi łapkami robią. Ale ta jakaś jest przyzwyczajona do ludzi bardzo. Może jej wcieleniem wcześniejszym było to, że pamięta, że ludzie nie są źli. Ale tak blisko jeszcze małpy nie byliśmy chyba, nie? Jeszcze taki dłużej, nie? Nie, tego też nie lubi. Tu się jej coś pasuje. Ogólnie małpy, myśleliśmy, że właśnie teraz taka pierwsza jest, że będą bardziej do nas podchodziły i że będzie trzeba uważać na sprzęt, na wszystko, na to, żeby nie być pogryzionym. Nie mów hop jeszcze, bo nie wiadomo, co ona No to jest nasz pierwszy tak bliski kontakt, ale ogólnie w większości małpy uciekają. Nie jest tak, że one się interesują ludźmi. Potrafią zaatakować w takim sensie, że gdzieś tam wpaść na przykład na jakieś stoisko i próbować kraść owoce, warzywa. Ale jeśli chodzi o takie zachowania, to raczej się boją ludzi. Wtedy człowiek reaguje i po prostu od razu one uciekają. A niektóre, tak jak widać, nawet taka wielka małpa, coś se skorzysta, podje. Może coś jeszcze jej podpasuje. Szczypiorek. Szczypiorek za mocny. To jej smakuje chyba. Kalafiorka lubimy, tak? No tak jak Aldana kalafiorka lubimy. Ja lubię. Nie no, jak tymi zębami by mnie ugryzła, to bym mogła narobić szkód. To zastrzyki w brzuch, ścieklizna. Tak. Ale trzeba ją będzie po prostu pięściami jak coś bić. Ale masę. Wydaje mi się, że jak ją scepa bym uderzył, to by po prostu przytomność straciła. Chociaż mogę się mylić. Jesteśmy na bramkach autostrady. Wniosek, co mieliśmy go nagrywać, to odszedł. No skubany. No dlatego wyciągnęłam kamerę, bo inaczej by nie poszedł sobie. O, tego kokosa tam sprzedawał. Widzicie? Idzie z kokosem. No, a my stoimy w kolejce. Nie, wraca, jest, dawaj go. Nie można płacić kartą. Świeży kokos to krzyczy. Myślisz? I za każdym razem liczą nas, tak jakbyśmy byli, nie wiem, tirem. Tak jakoś podwójnie, a to wszystko dlatego, że nie mamy konta hinduskiego. Jakbyśmy sobie założyli, to może by było szybciej, ale wcale nie jest tak prosto założyć to konto. Jezu, ile tutaj się dzieje, się nie mogę skupić. Wszyscy się trąbią, pychają. Korek, gorąco. Kwintesencja Indii. Najbardziej mnie fascynują ci, nie zdążyłam nagrać, motocykliści ci z tyłu. To znaczy ci, którzy coś wiozą, nie trzymają się niczego. Oni się nie trzymają niczego, nawet tego człowieka, który prowadzi ten motocykl. Albo na przykład kobiety, które bokiem siedzą. To jest inny balans.
mają inny balans, to zauważyliśmy. Od małego. Albo się spadnie i się nie żyje, albo się przeżyło i ma się balans. Czyli ci, co żyją, to wszyscy mają super balans. Bo jak spadnie dziecko, uczy się balansu, to oni się nie martwią, bo zrobią sobie następne. Na kamerę, bo twoja kolej. Czekaj, pieniądze. Hello, how much? 190. 200. Jak pomyślicie sobie pierwsze coś o Indiach, to zazwyczaj jest to jakiś brzydki zapach. Zapach na przykład kowiego łajna, który rzeczywiście jest tutaj może jakoś niemocno wyczuwalny. To jest podobny zapach jak na wiosnę. Wszyscy zaczynają obornik wyrzucać na pola. A tutaj ma to wykorzystanie jeszcze jedno, którego wcześniej nie znaliśmy. Jedziemy czasami przez wioski i przez całe wioski przy drodze suszą się po prostu krowie łajna, które służą jako formy placków do tego, żeby palić w kuchni. To nie jest nic innego jak to, że używają tego jako paliwa do... Nie tylko, bo w tej wiosce w górach, w której byliśmy na wolontariacie, to tam były takie stare domy, które też były budowane z tych krowich placków. No ale w pewnym momencie jak dom zbudujesz, to już nie masz na co wykorzystać, więc podobno możesz jest to napalić. bardzo trwałe, bardzo zabezpiecza te kamienie, które są w środku poukładane bez niczego. Ale ogólnie no, stoimy tutaj przy wielu tych plackach. Nie czuć niczym, a jest 38 stopni. Jest, bo my już jesteśmy trochę do Indii przyzwyczajeni. Nie, po prostu jak śmierdzi, to śmierdzi czym innym. Bardziej te odpadki, wydaje mi się. Tak. Jak jest żywność gdzieś tam rzucona i to gnije, to bardziej to śmierdzi niż te placki. Bo oni tu mieszają jakoś z tą trawą, z tym wszystkim i jakoś tak... Nie. Ale jak pomyślicie... Albo z marihuaną. Ale potem jest polenie Utylizuje. wioski. Dobra, kończymy, bo chcę dzieciom zdjęcia porobić, bo one bardzo chcą. Mnie to wyschnięte jest bardzo leciutkie. Nie pachnie źle. Ty, w ogóle patrz, oni tu mają marihuanę, tak normalnie rośnie. Gdzie? No tutaj jest tutaj się różne rzeczy dzieją. To jest gdzie? Tak? Musiałaś powąchać, żeby to rozpoznać? No bo nie wierzyłam, że tak sobie rośnie. Wyschnięte, ja już wąchałem. W ogóle nic nie czuć, ale dam Aldonie powąchać. Nie czuć. Nie czuć, nie? Jak ziemia. Takie bez... ja myślałam, że one się w tym gównie robią, rękami, pod paznokciami to mają. A to ale nic nie czuć. Nie czuć jak... A wiecie dlaczego? Ja wiem. Wiesz? No. Wiesz? No. Nie wiesz. No nie wiem. Ja wam powiem. Dlatego, że kubka wegetariańska pachnie inaczej niż jak jesz mięso. Bo to te zwłoki śmierdzą najbardziej. Wiem, bo byłam weganką przez ponad rok. Te już gotowe, jeszcze są osłaniane. Coś to musi w takim razie zjadać, jak jest na świeżo. Bo przerzucają gałęziami, żeby nic się z temu nie stało, ale ciężko stwierdzić dlaczego. Co może lubić to, że one osłaniają to? Chyba, żeby po prostu nie deptały krowy. Bo krowa to wszędzie wejdzie. A, bo krowa jest taka tak. jest bezmyślna. To ona jeszcze w to wlezie i im to popsuje. No to po co robiły? A tymczasem my wjeżdżamy do New Delhi, miasta naszego rekordowego w życiu, nawet nie tylko kamperem, dlatego że podobno liczy to miasto ponad 30 milionów ludzi. Jak z początku nie było tego widać, bo się jechało w miarę sprawnie, to teraz już dłuższą chwilę stoimy i są korki ogromne. I podobno tak będzie cały czas, ale musimy tutaj wjechać na chwilę. I nie planowaliśmy raz w sumie. Z ciekawości, bo już mieliśmy to odpuścić, ale... Mieliśmy odpuścić, bo odradzano nam, że tak nie za bardzo tu jest co zobaczyć i ludzie są zawiedzeni. Groszek zechciał wjechać. Ale Groszek potrzebuje być w New Delhi bardziej niż my,
No i wieziemy tego groszka. My, tak jak wiecie, ani dużych miast, ani w ogóle miast nie lubimy. A takie duże stolice to najchętniej byśmy omijali. Ale tak się składa bardzo często, trochę na złość, na przekór, że musimy. No i groszek chce. Także wjeżdżamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Patrzcie, jak my jeździmy w Delhi, na milimetry jest. Ja składam lusterko. Drogi tutaj są... O! O Jezu. Jak są motory, to można odetchnąć. Po co tu wjeżdżasz? Ja pierdzielę. Nie próbujcie się tu ładować, bo nie będziemy się z wami mijać. Jak zwykle w stolicy po około tak godzinie, dwóch stania w korku mam ochotę na ewakuację. No ale skończył nam się gaz i Daniel poszedł kminić ten gaz, co ogólnie w Indiach stanowi problem, dlatego że w standardzie nie ma odpowiedniej końcówki, której używamy w Europie, w większości krajów europejskich. I nie jest to niemożliwe, bo już raz tankowaliśmy gaz w Indiach, trwało to pół dnia i teraz znowu będzie to pewnie trwało pół dnia. W międzyczasie pojawiły się komary, których w górach nie było na północy. W sumie nie odjechaliśmy jakoś specjalnie daleko, no bo Delhi jest tak też bardziej wyżej niż niżej. I tutaj są straszne komary. Jestem pogryziona, jestem calusieńka pogryziona. Jakieś takie mocno są gryzące, bo oczywiście w górach były komary. Było ich bardzo mało, z tym, że one były takie leniwe i one się tak niespecjalnie mną interesowały. I można było je szybko gdzieś tam złapać, bo one były takie, nie wiem, były naćpane. A te komary, ja nie wiem kiedy one mnie tak pogryzły. One mnie zdziabały po prostu w ciągu jakichś 15 minut, gdzie Daniel jeździł gdzieś tam na motorze, go wieźli ponoć po tą końcówkę, żeby zatankować gaz. Teraz dwóch gości jechało z nami. No i we trójkę, we trzech poszli kminić. Co 3 głowy to nie jedna, mam nadzieję, że zaraz wrócą. Ja już tutaj pozamykałam wszystkie okna, wypsikałam wszystko, bo kupiliśmy taki anti-mosquito spray z paczulą 100% natural. I cały kamper teraz czuć paczulą. Wczoraj z pomocą naszego hinduskiego kolegi udało się zakupić butlę. Mamy następnego gościa, który nam będzie pomagał kminić gaz. Chcę wystąpić na YouTubie, bo gdzieś nas widział w górach, a teraz ucieka. Gdzie on idzie? Nie wiem, w ogóle... Kurde, co oni tak trzaskają tymi drzwiami? Sprawa jest taka w ogóle dziwna, że to już jest któryś gostek, to jest tyle milionów ludzi w Delhi, a to jest już któryś gostek, który mówi, że widział, że byliśmy w Himalajach w górach. Ktoś gdzieś wrzucił zdjęcie nasze, jak biwakowaliśmy nad Gangesem W Rishikesh. I jakimś dziwnym trafem wszyscy nas znają w Delhi. A tu jest ile? 30 milionów? Ponad 30 milionów ludzi jest. Ale on jedzie z nami? Tak, jedziemy. Trochę słabo zna angielski, dlatego przez Wasko się komunikujemy. Trochę ja z tyłu, trochę Daniel z przodu. O, komary się zaczynają. Już jest wieczór.
wiem, która osoba dzisiaj jedzie z nami groszkiem. Przedstaw What's się, your jakie name? jest twoje imię. I'm Imran. Imran. Yeah. Nice to meet you, Imran. Jest problem, nie da rady napełnić. Próbowałem już chyba z 20 miejsc, łażenie po tych alejkach, szukania tych miejsc, gdzie oni te butle uzupełniają i od punktu do punktu próba tego, żeby to zatankowali. Jakimś fartem nam się udało zatankować wtedy w Himalajach, a teraz jest jakiś problem, którego ja nie do końca jestem w stanie ogarnąć, zrozumieć, dlaczego oni tak mają. No i ostatecznie zdecydowałem, że będę robił coś, co u nas w kraju jest nielegalne, a tutaj oni tak tankują butle, tylko nie wiem, dlaczego moi nie chcą zatankować. I sobie zrobię po prostu zestaw przyłączy do tego, żeby przetankować butle. Więc będziemy próbować ten gaz przelewać. Ale niestety dzisiaj podczas prób tego, żeby to wszystko skonstruować, napotkałem na jeden problem. Przyczyną niepowodzenia jest ten zawór, bo widzicie? I go wciskam. On może za 50 razem zareaguje. Teraz muszę gdzieś pojechać, żeby albo mi tą butlę wymienili. Teraz jak nagrywam, to w ogóle się nie chce aktywować. Trzeba znowu od początku znaleźć jakiś punkt, gdzie tą butlę będę mógł wymienić, albo niech mi sprawdzą ten zawór. Nie wiem, jak to się odbędzie, jeszcze zaraz sami zobaczycie z nami. No, mamy jeszcze troszeczkę gazu z Himalajów, więc jesteśmy po prostu w tym momencie bardzo zestresowani, że za chwilę nam wysiądzie lodówka. Jak nam wysiądzie lodówka, to wszystkie produkty z lodówki nam polecą. No i teraz to jest ten ból największy, że jest jakiś, nie wiem, nieogarnięty problem, że oni nie chcą tego zatankować, mimo że miałem dokładnie szlauf, końcówki, tylko muszą przypiąć swoją butlę. Ale oni tego nie chcą robić, bo jest inne wejście. No, sami tak butle tankują, przynosisz butlę, jest odwrócona duża butla i do małej po prostu ścieka grawitacyjnie i chciałem to samo zastosować. Skąd będziesz wiedział, że cały wyszedł gaz? No przeleci. Nie wiem, ja się tego boję. Jestem przerażona. Czego się tutaj bać? Przelewania z butli do butli? Niby pracowałam wiele lat w firmie gazowniczej, ale jakoś tak. Może też przez to, że przez ten czas dużo było różnych wypadków. Zwróćcie uwagę, że Daniel ma sandały. Pierwszy raz Tak mnie gniotą, że to jest szok. w życiu. Zawsze była kłótnia i śmialiśmy się. Że za karę sobie Daniel kupi sandały i w końcu sobie kupił nie za karę, bo jest strasznie gorąco. Puchnął kostki. Dla świętego spokoju niektóre rzeczy się w małżeństwie robi. Tu się poddaję, bo jest to bez sensu. Moja butla nie ma odpowietrznika, dlatego nie dokręcam przewodu tak, żeby po prostu część tej fazy ciekłej się wtaczała do tej butli. Ale przez te pół godziny tam może, nie wiem, no powiedzmy 200 gazu wleciała, ale jest więcej strat niż tego, że ile rzeczywiście leci, bo z tej małej czerwonej przepływ też jest malutki bardzo. No i bez sensu, bez pompy tego nie załatwię, kurczę. Myślałem, że mi się to tak uda ogarnąć. Mamy pierwszą tragedię w Indiach. Nie mamy gazu. A nasz cały system życia w Groszku jest oparty na gazie. Pierwszy raz w Indiach mamy tak duży problem z czymś, co w innych krajach było mniej, bardziej kłopotliwe, ale było. Co powiesz? No, że tutaj bardziej by nam się przydał większy kamper, gdzie mielibyśmy panele, bo tutaj bardzo fajnie ładują. Bo to słońce, przynajmniej w tym okresie, nie ma monsunu jeszcze, jest bardzo gorąco i bardzo szybko wiądują. Czyli opcje mamy dwie. Albo szukamy nowego kampera w Indiach, Albo indyjskiego, nowej lodówki. albo nowej lodówki. No zobaczymy, nie wiem, sam nie wiem.